No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony. Dzisiaj polecimy sobie z Airdrop Info, chociaż będzie również update rynku, będzie również shit show z DeFi, więc będzie całkiem ciekawie, dlatego już nie przeciągając zapraszam na intro. Dobrze, więc na początek wbijamy sobie tutaj na Crypto Bubbles. No i na tygodniówce jest całkiem sympatycznie. Mamy tutaj dość sporo zielonego koloru. Dniówka jednak nie wygląda zbyt ciekawie. Miesięcznie również jest tak, no raczej na opak. ZEC tutaj bardzo dobre wyniki robi ze względu na prywatność. Dash podobnie. Gdzieś tutaj się ukryło w ogóle Monero. ICP się obudziło trochę, ale wszyscy się zastanawiają, czy to już Bessa, czy to jeszcze Hossa. Spójrzmy sobie tutaj na Bull Market Peak Indicator. No i kurczę, tutaj za bardzo to się właściwie nic nie zaświeciło, ale to nie jest gwarantowane, że cokolwiek się tutaj w ogóle zaświeci, ponieważ więcej osób również obserwuje te wszystkie indykatory, a to jest taki miks. Wejdźmy sobie na Dropstab, zobaczmy jak tutaj wygląda Total Market Cap 3,48 tryliona dolarów. Fear and Greed Index ostatnio wygląda bardzo słabo, 25 punktów w tym momencie. Bitcoina mamy znowu na 101 383 dolary. Ethereum ostatnio wróciło na poziom 3400 dolarów, teraz znowu spadło. XRP w miarę tutaj stabilnie, Solana lekko utyka z tyłu, ale powiedzcie mi na przykład, co tutaj jeszcze robi Bitcoin Cash z kapitalizacją na poziomie 10 miliardów. Kto to w ogóle traduje, kto to jeszcze trzyma? Tutaj mamy jakiegoś stablecoina USDC, to jest chyba coś na Solanie, wydaje mi się. Ostatnio z tymi stablecoinami mamy dość mocną imbę, tablet coiny tak zwane. Niedługo wleci update z DeFi farmingu na Solanie. No i również tutaj wrzuciłem sobie trochę, 100 dolarów właściwie w jeden protokół. Tutaj no o ten Solstice mi chodzi. Można tutaj wrzucić bardziej tak spokojnie sobie na 3%, 2,89, albo można pójść w DeFi, można tutaj wyciągnąć nawet do 33%, ale taką opcję, którą ja wybrałem akurat to jest ta. Jeszcze niedawno tutaj było 19% i widzę, że tutaj podskoczyły te flary, które zbieramy. Mamy teraz w tym momencie X30, także jest tutaj coś nowego. Poza tym macie również wiele innych opcji, jak na przykład bardziej takie spokojniejsze na Camino. Tutaj jest na przykład Orca, pule płynności, Radium podobnie. Oczywiście te APY są tutaj dość zmienne, to jest właściwie APR, który jest tutaj pokazywany. No ale jeśli chodzi o to DeFi, to mamy tutaj niezłe jajca. Nie wiem czy wiecie, na pewno słyszeliście o haku Balancera. Balancer, DeFi, topowy DeFi od 2021, multum różnych audytów, jednak mieli dość sporo forków, no i tutaj jednym z takich forków był właśnie Bex na Berachain. Ja Berachain również farmiłem. Teraz udostępnili tutaj link, gdzie można sobie wyciągnąć te pule płynności, które tam mieliście, ponieważ oni zrobili właśnie forka, kolejnego forka swojego Bexa, więc tak jakby cofnęli swój blockchain po prostu. No i można tutaj wszystkie swoje środki wyciągnąć, polecam sobie właśnie to zrobić. Kolejna sprawa, na przykład na Sonic Silo Labs, który używał Stable Labs albo Streama. Tutaj też możecie sobie sprawdzić, czy wasz adres został zablokowany, czy macie tutaj jakąkolwiek stratę. Mi niestety utknęło tutaj 7000 dolarów. No i miejmy nadzieję, że prędzej czy później to wróci. Bardzo możliwe, że będą oni tutaj zakładać im po prostu sprawę. Chodzi generalnie o to, że używali tego USDX-a, gdzie tam się lewarowali bez naszej wiedzy właściwie. Więc zgarniali dużo wyższy yield, który nam był proponowany, no a teraz stawiają się w pozycji tak jakby ofiary. I tutaj mamy kolejną sprawę, której ja również dotykałem. DUSD od Elixira. Całe szczęście tutaj akurat miałem wszystkie te środki na BitGecie.
o czym informowałem, gdy zauważyłem, że zaczyna się tutaj coś odklejać. DUSD również używał XUSD ze streama, no i poleciał tutaj mocny fat, jednak na BitGecie jeszcze można było tradować tym tokenem przez kilka kolejnych dni, więc mam nadzieję, że na tym za dużo nie straciliście, ponieważ ja swoje DUSD sprzedałem za około 0,96 centów. Mimo tego, że ta pozycja była dość duża, no to jednak miałem przebłyski z Terra Luna z UST. Jak obudziłem się rano, zauważyłem, że coś tutaj na Twitterze nie gra, że jest dość spory alarm, dość spory szum odnośnie tego DUSD i po prostu zacząłem to sprzedawać w popłochu. Nie było tam za dużej płynności, narysowałem jedną świeczkę w dół, ale udało się to odratować. Wolałem od razu to wszystko sprzedać, niż czekać, aż to poleci po prostu do zera, co widziałem, że już się stało na DEXach, ponieważ na DEXach w tym samym momencie cena tego DUSD to były 2 centy. Poza tym, jeśli mieliście to na jakichś zdecentralizowanych opcjach, to tutaj Elixir odpalił taki claim. Możecie sobie wejść i spróbować to sklejmować. Ja tego nie testowałem, ponieważ wszystkie DUSD po prostu miałem na BitGecie. Także wszystkie linki, o których wcześniej mówiłem, oczywiście zamieszczę w opisie. I tutaj właśnie możecie zobaczyć mój post, o którym mówiłem, że możecie sprzedać za około 95 centów te dolary z DUSD. Ostatnio wyszedł kolejny token na Launchpadzie od Kaito. To jest w ogóle token wspierany przez Animoca Brands. Check. No i z tego, co tutaj wygląda, to niestety inwestorzy stracili już na TGE. Tutaj akurat ten użytkownik wrzucił $3000, w tym momencie jest to warte 500. Ten token w ogóle służy do jakichś gry w szachy. Nie wiem, po co jest potrzebny token do gry w szachy, no ale to już nieważne. I jeśli uczestniczyliście w jakichś innych launchpadach na Kaito, to na pewno wiecie, że to nie jest już pierwszy taki rug pull, którym nas uraczyli. Projekt dokładnie nazywa się Anichess Games. Sprzedaż była wykonana na FDV 35 milionów, w tym momencie FDV to jest 16 milionów, więc no raczej słabo im to wyszło. Ale za to bardzo dobrze wyszedł listing Planka, czyli Plank Network, projektu, o którym już od jakiegoś czasu wspominałem. Mieli oni tutaj kilka IDO, mieli dość sporo listingów na w ogóle topowych giełdach, takich jak OKX, Binance, BitGet, Gate, MEX, KuCoin, HTX i tak dalej, więc jeśli chodzi o IDO, to można je było kupić za mniej więcej 5 centów. Moment, tylko sprawdzę, jak wygląda cena w tym momencie. Ostatnio utrzymywała się na 15 centów, ale podczas samego listingu w pierwszych minutach wybiła cenę na nawet $1,5. W tym momencie jest dokładnie 18 centów. Więc jeśli wchodziliście w któreś z IDO, a przypominałem chyba przynajmniej o jednym, to na TGE, sprzedając swoje tokeny, które dostaliście od razu, mogliście wyciągnąć prawie 70% tego, co wrzuciliście, a reszta niestety siedzi w vestingu. Miejmy nadzieję, że cena się utrzyma, ponieważ ja również mam tam sporą paczkę. Crypto Index, ten projekt również Wam pokazywałem, no i w końcu doszło do TGE, które miało miejsce chyba 5 listopada, coś takiego. No i mamy tutaj TGE, jednak nie mamy żadnego listingu. Chyba pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że nie ma listingu przy TGE, nie ma tutaj żadnej płynności, za bardzo nic z tym tokenem nie można zrobić. Tutaj są niby 4 fazy, które mają wdrożyć po tym listingu, znaczy po TGE dopiero ma być dostępny smart contract. Druga faza to dopiero będzie dystrybucja, więc teraz po prostu tak jakby przy TGE zamknęli sprzedaż tego tokena. Później mamy dystrybucję dla społeczności i launch produktu, więc platformy, i później dopiero market expansions, więc pewnie tutaj będziemy mogli zobaczyć jakieś pule płynności, gdzie będziemy mogli upłynnić ten token. No wygląda to co najmniej dziwnie, no jednak na to już nie mam wpływu. Kolejna akcja, Monad. Nie wiem, czy tutaj jesteście zadowoleni z tego airdropa, ale wymyślili oni, że poprowadzą publiczną sprzedaż. Mimo tego, że zebrali ponad 220-240 chyba milionów, to jeszcze prowadzą kolejną sprzedaż na kolejne 187 milionów. Tutaj po cenie 0,025 w pre-markecie w tym momencie cena się waha na około 5 centów, więc niby macie na czysto do wyciągnięcia 100%, jednak ta sprzedaż jest prowadzona
na Coinbase. Coinbase będzie mieć teraz swój własny launchpad i w regułach Coinbase'a jest zapisane to, że jeśli sprzedacie w pierwszych 30 dniach, no to później możecie nie dostać kolejnych alokacji po prostu. Mało tego, Monad się szczycił, że Community First i tutaj mamy tokenomię. Jak możecie zauważyć, mamy 3% na airdrop i mamy 7% na tą publiczną sprzedaż, czyli 10%, a kolejne 90% jest rozdane po VC, po teamie, po przyjaciołach, po rodzinie i tak dalej. Nie wiem, jak podchodzicie w ogóle do tej publicznej sprzedaży na Coinbase. Wydaje mi się, że Coinbase chciałby, żeby ten pierwszy launchpad odniósł dość duży sukces, więc bardzo możliwe, że będą pompować cenę, ale ze względu na to, że tam są kary za sprzedawanie tego tokena, no ja chciałbym po prostu przy TGE zacząć shortować Monad. To nie jest oczywiście porada inwestycyjna, każdy robi tam co chce, ale moim zdaniem to, co robi Monad, wygląda co najmniej słabo. Ale Monad nie jest jedyny, ponieważ mamy tutaj projekt A Priori, taka trochę dziwna nazwa. A Priori to był restaking właśnie dostępny na Monad, jednak odpalili swój własny token na Binance Smart Chain wcześniej. Uzbierali oni 30 milionów i 60% z tego airdropa trafiło do 14 000 portfeli, które po prostu zasilili sobie oni sami i pewnie oni sami sklejmowali ten swój airdrop. Airdropy moim zdaniem, że ostatnio schodzą na bardzo złą stronę, złą drogę. Market cap tego tokena APR, zresztą był on na launch poolu na BitGecie, z tego co dobrze pamiętam, więc można go było sobie trochę sfarmić. Market cap wyskoczył na 300 milionów, no ale niestety teraz jak tutaj patrzę na BitGet, to market cap jest już na 48 milionach. FDV jest na 264. Mają oni 1 miliard tokenów, a w obiegu jest 185 milionów. Więc jeszcze trochę tokenów tutaj zostało do zrzutu. Jednak czemu zdecydowali się na wypuszczenie swojego tokena na BNB Chain, skoro jest to projekt na Monadzie? Nie mam pojęcia. Tutaj mamy kolejną manipulację na rynku. Wszyscy oskarżają generalnie Binance o to, że chce zlikwidować Hyperliquid, ponieważ tutaj też była dość duża imba, jeśli chodzi o token Popcat, który nagle po prostu zaczął ni stąd, ni zowąd bardzo mocno rosnąć, po czym zaliczył mega dump i naraził właśnie Hyperliquid na stratę prawie 5 milionów dolarów. Hyperliquid potem zamroził wpłaty i wypłaty, żeby uchronić się właśnie od strat. No i w sumie to nie wiadomo, co tam się stało. Ale dobrze, przejdźmy w końcu do tych airdropów. Cały czas możecie farmić Sonium. Są tutaj zadania, jest kolejna kampania, już teraz trzecia. Ja odpuściłem przy sezonie drugim. Zadania są dość proste, należy tutaj teraz swapować USDC. Są tutaj kolejne zadania przy jakichś grach, mintowanie jakichś paków i tutaj jakieś dodatkowe zadania na Layer 3. Więc jeśli nie macie co robić, zawsze można sobie to przeklikać. Teraz informacja dla osób, które mintowały Diamond X od Goose Farm. Już od jakiegoś czasu mamy tutaj dostępny nasz kolejny airdrop, 3000 tokenów CYC. Właściwie to jest 1500. Jeśli odbieramy teraz, zostało 20 dni do odbioru 70%, więc ja po prostu sobie poczekam, ze względu na to, że w tym momencie ten airdrop to było jakieś $30, a za te 20 dni będę mógł odebrać no prawie 2 razy tyle, więc stwierdziłem, że po prostu sobie poczekam. Mamy tutaj również kolejny airdrop od Ethena, już sezon 4, więc jeśli macie tam jakieś środki, polecam sobie tutaj sprawdzić. I ja to, co ostatnio farmię, to jest akurat Elsa. Wiem, że nie mam tutaj za dużo punktów, jestem dość sporo do tyłu. Właściwie to możemy sobie dzisiaj to zrobić. Wam tutaj zademonstruję, jak łatwo to się robi, jednak potrzebna jest systematyka. Jak to wygląda? Mamy po prostu tutaj agenta AI, któremu wpisujemy komendy, które należy zrobić na naszym portfelu, kręcimy wolumen i za to dostajemy punkty. W tym momencie, co tam widziałem, to najlepsze są swapy między USDC i DAI. Najtaniej to po prostu wychodzi, więc zrobimy taki swap. Komenda brzmi swap my all DAI to USDC. I co jest fajne, on działa tutaj na base, więc również za bridge na minimum $10 codziennie, też tutaj dostajemy chyba 600 punktów,
ale możemy sobie dodatkowo podbić aktywność na sieci Base, a jak wiemy, tam airdrop zbliża się, miejmy nadzieję, już tuż i również będę mieć dzisiaj dla Was informacje o tym. Tutaj właśnie musiałem zatwierdzić 2 razy, jestem podłączony swoim portfelem, także również będę to musiał zatwierdzić na DAI. Tak jak widać, zatwierdzamy, potwierdzamy, chwilę czekamy i to będzie wykonane i będziemy mogli zobaczyć punkty na naszym portfelu. Jeszcze raz musimy tutaj zatwierdzić, bo to było tylko pozwolenie. Dobra, mamy to, wejdźmy sobie tutaj na te punkty i tak jak widać, już mamy praktycznie wszystko odhaczone. Także trzeba po prostu tutaj kręcić wolumen na deksach. Ja mam w tym momencie tylko 51 000 punktów, także to nie jest aż tak dużo. Dobra, no i jeśli chodzi o tego base'a. Jeśli używacie Forecaster, to dobrze jest tam trzymać, mieć w ogóle po pierwsze to być aktywnym na Forecasterze, także wrzucać tam jakieś posty i mieć na portfelu przynajmniej $10 w USDC i Ethereum właśnie na sieci Base. Do tego zrobić przynajmniej jedną transakcję w tygodniu, no i po prostu używać aplikacji. No i oczywiście ostatnio odpalił również swoją kampanię MetaMask. No ale nie wiem czy wiecie, ale te fee po prostu tam są bardzo drogie. To jest prawie 1% za transakcję. W porównaniu do Uniswapa to jest 0,25, PancakeSwap 0,1. Tutaj mamy jeszcze dołączoną ELSA 0,35, więc to jest i tak 2 razy taniej. No i Rabi również bierze tam 0,25 chyba. Więc moim zdaniem MetaMask, mimo tego, że oni mają wciul siana, to jeszcze dodatkowo teraz farmi użytkowników pod jakieś punkty, zamiast po prostu docenić te osoby, które na początku używały MetaMaska od 2017-2018, wtedy kiedy był boom na DeFi Summer, to był 2018. Wydaje mi się, że te portfele powinny być najbardziej zauważone, z największym stażem. No oni tutaj znowu bawią się w jakiejś kampanii i po prostu farmią użytkowników. Moim zdaniem to nie jest warte zachodu. Dobra, na koniec mam informację od Zen. Zen jest partnerem tego kanału. Macie teraz integrację z Binance, gdzie możecie wpłacać swoje fundusze przez Blika. Jednym normalnie kliknięciem jest to super tanie, super szybkie i bardzo wygodne. Dodatkowo, jeśli chcielibyście skorzystać z 150 dni Zen Pro, po prostu przy rejestracji wpiszcie kod Michu Zen z dużych liter. Zen jest polskim fintechem, także wspieramy to co dobre i polskie. Polecam, bo naprawdę Zen jest super. No i to by było na tyle, drodzy Państwo. Polecam również sprawdzić link w opisie, gdzie znajdziecie linki do giełd, których używam. Polecam BitGet. Jeśli nie macie jeszcze portfela sprzętowego, to Keystone ma teraz Early Bird na Black Friday. Można tutaj dostać 20% zniżki na portfel Keystone. Dodatkowo dostaniecie taki skórzany pokrowiec. Także super sprawa. No i jak lubicie tradować na dźwigni, to na przykład Bitunix bez KYC też również mam tam świeżą promocję, gdzie za depozyt i pierwsze trady możecie dostać bonusy. To by było na tyle. Dzięki wielkie. Poproszę zostawić łapkę w górę. Daj znać, co myślisz o tym shit show na DeFi. Daj znać, czy to Bessa, czy Hossa, czy Essa. Tyle ode mnie, siemanko, pozdrówki, yo!